Jedną ze społeczności dawnej Rzeczpospolitej, nierozerwalnie związaną z jej dziejami, byli i są po dzień dzisiejszy Ormianie. Przez wieki wielu z nich stopniowo przyjmowało polską tożsamość, zachowując jednocześnie silne przywiązanie do własnej kultury, języka i obrządku. Parafie ormiańskie istniały m.in. w Lwowie, Brzeżanach czy Stanisławowie. Wraz ze zmianą granic na skutek decyzji podjętych w Jałcie i ich powojennej realizacji setki tysięcy Polaków zamieszkujących wschodnie ziemie Rzeczypospolitej zostało zmuszonych do opuszczenia swoich ojczystych stron. Wśród nich byli także Ormianie, którzy dotarli m.in. do Gdańska. Po latach tułaczki do tego miasta trafił także ormiańsko-katolicki duchowny, ksiądz Kazimierz Filipiak, który opuszczając Stanisławów zabrał ze sobą to, co uważał za największy skarb, uznawany za cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej. W starych murach miasta Gdańska blask rozsiewa gwiazda nowa, Pani Łaskawa Ormiańska z Kresów ze Stanisławowa. Łaskami słynący obraz Matki Bożej znajduje się dziś w ołtarzu głównym kościoła świętych Piotra i Pawła w Gdańsku. Również wiele elementów ołtarza głównego pochodzi z ormiańskiego kościoła w Stanisławowie. Ze Stanisławowem związany był żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku proboszcz tamtejszej ormiańskiej parafii, ksiądz Stefan Stefanowicz Rożka, autor wyjątkowego w skali świata dzieła, którego rękopis przechowywany jest w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. I właśnie o tym bezcennym rękopisie porozmawiam dzisiaj z moim gościem, profesorem Krzysztofem Stopką z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przed nami wyjątkowe dzieło, jak możemy przeczytać na grzbiecie, Dictionarium Armenico-Latinum. Co to za rękopis? Jest to słownik ormiańsko-łaciński, ale wiemy, że tytuł jest nieco mylący, dlatego że rękopis ów składa się z dwóch części. W pierwszej części, tej ormiańskiej, są objaśnienia łacińskie użycia wyrazów ormiańskich. W drugiej części mamy bardziej taki klasyczny dykcjonarz łacińsko-ormiański. Dzieło jest absolutnie unikatowe. Zostało wytworzone w wieku XVIII na wschodzie, prawdopodobnie w Stanisławowie. Jest jednym z 4 takich rękopisów, bo niestety nigdy nie doczekało się druku. Kiedy patrzymy na karty słownika, widzimy, że tekst ułożony jest w uporządkowany sposób. Co możemy powiedzieć o tym, jak Rożka rozmieszcza poszczególne hasła w słowniku? Tak jak widzimy, słownik został spisany w 2 kolumnach, zgodnie z alfabetem. Gdy pójdziemy do pierwszej karty, to już karta tytułowa, która jest bardzo krótka, właściwie to jest nagłówek, bardziej nagłówek niż karta tytułowa, no to widzimy literę ormiańską A. Rękopis jest bardzo starannie przepisany, prawda? Nie widzimy tutaj jakby żadnych dodatków. Kim był twórca? Kim był ksiądz Stefan Rożko? Tak, ksiądz Stepan Stepanian Rożka urodził się w Kamieńcu Podolskim w roku 1670, a zatem 2 lata przed zdobyciem miasta przez Turków. Kiedy miasto zostało zdobyte, wówczas rodzina Rożków znalazła się na wygnaniu w Siedmiogrodzie. Rożka prawdopodobnie uczęszczał do szkółki języka ormiańskiego przy miejscowym biskupstwie, ponieważ na wygnaniu również znalazł się biskup mołdawskich Ormian, Minas Ziliftar Oglu. I od niego Rożka otrzymał niższe święcenia. Potem został wysłany do Rzymu
Tam ukończył studia, otrzymał stopień doktora teologii. Po ukończeniu studiów w Collegium Urbanum rok pracował przy kościele Świętego Krzyża niedaleko Bazyliki Świętego Marka w Wenecji, po czym powrócił do Polski, gdzie uzyskał najpierw tytuł dziekana Podola Pokucia, czyli generalnie jakby takiego wikariusza biskupa do spraw związanych z tymi, można powiedzieć, południowo-wschodnimi terenami diecezji ormiańskiej, lwowskiej. Potem został proboszczem stanisławowskim. No i właściwie ten tytuł prepozyta stanisławowskiego, no to jest tytuł, który właściwie piastował do końca życia. Jest portret Rożki, gdzie znajduje się u dołu księga z napisem Thesaurus Lingvae Armeniorum, czyli skarbiec języka ormiańskiego. Czyli ponieważ to dzieło znalazło się na tym portrecie, to pokazuje, że dla Rożki to było dzieło bardzo ważne. Właściwie pisał je 33 lata, przygotowywał na podstawie i Starego i Nowego Testamentu, i ojców Kościoła, historyków ormiańskich, ale także włączał do słownika leksykę języka codziennego, tak zwanego asharabaru. Dlatego ten słownik ma znaczenie dla zbadania dialektu potocznego Ormiań polskich. Nie tylko tych, którzy mówili po ormiańsku, bo tacy byli oczywiście na tak zwanym Pokuciu, ale także języka kipczackiego, którym z kolei mówiono najwcześniej, prawda, głównie w Lwowie i Kamieńcu Podolskim. Patrząc na ten słownik, możemy zastanowić się, dla kogo Rożka tworzył ten słownik. No, niewątpliwie tworzył słownik dla Ormian, bo w tym czasie, gdy rozpoczął nad nim pracę, to nie istniał taki wielki słownik. Słownik na pewno miał znaczenie ogólnoormiańskie. Był adresowany do wszystkich Ormian. Ten słownik jest zatem niezwykłym pomnikiem języka dawnych Ormian polskich. Jakie metody, powiedzielibyśmy, stosował Rożka, aby ułatwić posługiwanie się tym rękopisem? Ten słownik jest o tyle ciekawy, że nie jest taki klasyczny, tak jak na początku wspomniałem, słownik, że pojawia się słowo ormiańskie, jest jego tłumaczenie łacińskie. Tylko mamy najpierw kontekst użycia słowa ormiańskiego w jakimś tekście historycznym, czy to pochodzącym z Pisma Świętego, czy z ojców Kościoła, czy z historyków ormiańskich, po czym dopiero następuje jego jakby podstawowe znaczenie łacińskie. Prawda? Dzięki temu kontekstowi jesteśmy czasami w stanie odtworzyć jego bibliotekę, materiał, który mu służył do układania tego słownika, bo jednak 33 lata pracy, prawda, nad tym słownikiem. Zatem no, jest to prawdziwy skarbiec języka ormiańskiego, a ponieważ zawiera także słowa z potocznego języka ormiańskiego, z tego tak zwanego asharabaru, prawda, no to jesteśmy też w stanie więcej powiedzieć o dialekcie, który w życiu codziennym używali Ormianie na Pokuciu w wieku XVIII.